Witajcie w Pradze. Nie tej z widokówek, nie tej z jarmarków bożonarodzeniowych i taniego piwa. W tej prawdziwej, mrocznej, niepokojącej, przesiąkniętej alchemią i opowieściami, które mogą mrozić krew w żyłach. W tym odcinku zabieram Was w podróż w czasie, przez historie i legendy, które splotły się z tym miejscem tak mocno, że nie sposób ich rozplątać. Popatrzcie na most Karola. Tysiące ludzi dziennie idą w jedną i drugą stronę. I prawie żaden z nich nie wie, że przez całe lata na tej właśnie wieży wisiały wystawione na widok publiczny głowy straconych czeskich lordów, które dla reszty narodu miały być ostrzeżeniem przed nieposłuszeństwem wobec władzy. Każdy, kto przekraczał ten most, musiał na nie patrzeć. Wejdźcie teraz w tłum na rynku staromiejskim. Setki ludzi czekają na pełną godzinę, żeby zobaczyć ruchomy pokaz apostołów w Orloju. Ale ile z tych osób słyszało o zegarmistrzu, który ten cud stworzył i któremu za to odebrano wzrok, żeby nie mógł już stworzyć niczego podobnego dla innego miasta? Ile osób wie o tym, że na rynku Starego Miasta był plac egzekucji, gdzie regularnie odbywało się karanie domniemanych przestępców, heretyków i politycznych oponentów? Ile osób, spacerując pod murami kamienic Starego Miasta, wie, że w XVI wieku żył tu rabin, który ulepił z gliny coś, co poruszało się i chodziło, i że gliniana postać podobno leży do dziś na strychu synagogi, która stoi kilkaset metrów stąd. Praga jest miastem, w którym warstwy historii oraz legend leżą tak blisko powierzchni, że wystarczy zadrapać kamień, a zaczynają się z niego sączyć bardzo stare opowieści, które czuć w powietrzu do dzisiaj. A to dzięki temu, że większość tutejszych budowli przetrwała momenty historii, które zmiotły z powierzchni ziemi całe dawne miasta przedwojennej Europy. W tym odcinku dowiecie się również, dlaczego Praga nie została doszczętnie zniszczona w trakcie II wojny światowej. Zostańcie ze mną do końca, a gwarantuję Wam, że kiedy kolejny raz będziecie w Pradze, spojrzycie na jej ulice zupełnie innymi oczami. Orloj. Zegar, który kosztował człowieka wzrok. Jest rok 1410. Na rynku staromiejskim w Pradze robotnicy kończą montaż czegoś, czego Europa jeszcze nie widziała. Zegar. Ale nie taki zwykły zegar. Mechaniczne arcydzieło, które pokazuje jednocześnie czas słoneczny, fazę księżyca, pozycję słońca i aktualny znak zodiaku. Mistrz Mikuláš Skadanie stworzył coś tak skomplikowanego, że ludzie przyjeżdżali z całej Europy tylko po to, żeby na to patrzeć. Ale najbardziej znana legenda dotyczy innego człowieka. Mistrza Hanusza, który w 1490 roku dokonał gruntownej przebudowy i udoskonalenia mechanizmu. Dodał procesję 12 apostołów przesuwających się w górnych okienkach. Stworzył coś tak niezwykłego, że władze miasta Pragi wpadły w panikę. Bały się, że Hanusz zbuduje taki sam zegar dla innego miasta, że Praga straci swoją wyjątkowość, że cud, który przyciągał pielgrzymów i kupców z całej Europy, generując zysk dla Pragi, zostanie skopiowany gdzieś indziej. I wtedy Rada Miejska podjęła decyzję, o której do dziś mówi się tylko szeptem. W nocy nasłali do Hanusa kilku mężczyzn, którzy pozbawili go oczu. Tylko po to, aby już nigdy nie mógł stworzyć podobnego dzieła w innym miejscu. Najzdolniejszy mechanik swojej epoki do końca życia żył w ciemności. Kiedy zaprowadzono go do zegara, już niewidomego, ten z żalu i zemsty za krzywdę popsuł zegar. Przez wiele lat nikt nie potrafił go naprawić, bo jedyną osobą, która znała wszystkie jego tajemnice, był człowiek, któremu odebrano wzrok. Prawda historyczna jest bardziej skomplikowana. Dokumenty nie potwierdzają jej jednoznacznie, ale Praga tę legendę przyjęła jako swoją. I kiedy dziś stajecie na rynku staromiejskim,
o pełnej godzinie i patrzycie na procesję apostołów przesuwających się w okienkach, a na samym końcu śmierć potrząsa klepsydrą i dzwoni dzwonem, pomyślcie o starym zegarmistrzu, który nigdy już tego widoku nie zobaczył. Most Karola. Przestroga na wieży, jajka w zaprawie. Most Karola jest dziś jednym z najpiękniejszych i najbardziej zatłoczonych miejsc w Europie. Ale zacznijmy od tego, jak most w ogóle powstał. Rok 1357. Król Karol IV chce zbudować most na rzece Wełtawie. Największy, najtrwalszy, najpiękniejszy most w Europie Środkowej. Wzywa budowniczych, inżynierów i astrologów. I tu zaczyna się pierwsza z dziwnych historii. Karol, głęboko wierzący w astrologię i symbolikę liczb, kazał wyznaczyć dokładny moment rozpoczęcia budowy tak, żeby liczby były magiczne. 9 lipca 1357 roku o godzinie 5 minut i 31 sekund po 5 rano. Palindrom. Cyfry rosnące i malejące symetrycznie. Karol wierzył, że taki moment wpisze w most wieczną trwałość. Most stoi do dziś, 660 lat. Przez powodzie, wojny, rewolucje, przez czas, który zabrał większość tego, co zbudowała średniowieczna Europa. Ale była jeszcze inna tajemnica dotycząca budowy. Według legendy do zaprawy murarskiej dodawano jajka. Dziesiątki tysięcy jajek miały wzmocnić spoiwo i sprawić, że żaden kataklizm nie powali konstrukcji. Władze Pragi rozesłały nakaz do okolicznych wsi. Każda z nich miała przysłać określoną liczbę jajek na plac budowy. I tu historia nabiera absurdalnego wymiaru, który sprawia, że trudno się nie uśmiechnąć. Wieś Welwary, leżąca kilkadziesiąt kilometrów od Pragi, postanowiła wykazać się szczególną gorliwością i przysłała jajka ugotowane na twardo, bo nie chciała, żeby stłukły się w transporcie. Urzędnicy wioski naprawdę chcieli wywiązać się z obowiązku i pomóc. Po prostu zapomnieli, że ugotowane jajko jest bezużyteczne jako składnik murarskiej zaprawy. Ta historia, przekazywana przez pokolenia, stała się w czeskiej kulturze symbolem biurokratycznej gorliwości, która mija się zupełnie z celem. A nowoczesne badania potwierdziły. Tak, w zaprawie mostu Karola rzeczywiście są białka jajek. Legenda okazała się prawdą. Ale most ma też swoją mroczną historię. Rok 1621. Właśnie skończyła się bitwa na Białej Górze, o niej za chwilę, i Habsburgowie z całą bezwzględnością rozliczają się z czeskimi powstańcami. 20 przywódców buntu zostaje publicznie straconych na rynku staromiejskim. I żeby nikt nie zapomniał o tym, co się stało, żeby pamiętało każde pokolenie, które przyjdzie po nich, 12 głów straconych wystawiono na widok publiczny na wieży mostu Karola. Wisiały tam przez 10 lat. Każdy, kto przyjeżdżał do Pragi, każdy podróżnik przekraczający Wełtawę, widział je, rozkładające się przez dekadę. To nie była przypadkowa brutalność, to był precyzyjny komunikat polityczny. Habsburgowie mówili: patrzcie, pamiętajcie i nie próbujcie tego więcej. Dziś na wieży stoją inne ozdoby. Ale jeśli spojrzycie na most nocą, kiedy turystów już nie ma, coś w tej atmosferze wciąż pozostało. Jakby kamień pamiętał, czego był świadkiem kilkaset lat temu. Dziś, spacerując po rynku Starego Miasta, natkniecie się na napisaną na chodniku białą farbą datę 1621, która upamiętnia rok tego wydarzenia. Praski wodnik. Zanim wejdziemy w głąb Zamku Praskiego i jego tajemnic, zostańmy przez chwilę przy wodzie, bo Wełtawa ma swojego właściciela. Wodnik
To jedna z najbardziej charakterystycznych i najstarszych postaci czeskiego folkloru. Zielonkawa twarz o barwie stojącej wody, mokre włosy, kapelusz, z którego stale kapie woda, rybi ogon i oczy, które patrzą gdzieś za was, w stronę rzeki. Wodnik siedzi na kamieniu przy Wełtawie i czeka. Na kogo? Na tych, którzy za bardzo zbliżą się do brzegu. Wodnik zbiera dusze ludzi pochłoniętych przez rzekę. Według legendy przechowuje je w kieszeniach surduta i w glinianych dzbankach na dnie rzeki. I podobno w cichą, spokojną noc możecie je usłyszeć, bo krzyczą pod wodą i chcą wyjść. Jedna z wersji legendy mówi, że wodnik był samotną istotą, która zazdrościła ludziom ich życia na lądzie i próbowała zachować dla siebie trochę ludzkich wspomnień. Dziś wodnik Szuwarek jest bohaterem bajek dla dzieci, a w Pradze można spotkać rzeźby i figurki wodników, które przypominają, że Wełtawa zawsze była sercem miasta. Cesarz Rudolf II i kamień filozoficzny. Brzmi prawie jak tytuł jednej z części Harry'ego Pottera, ale to nie J.K. Rowling wymyśliła kamień filozoficzny. To idea, która ma już kilkaset lat. Chodźmy więc na Zamek Praski, gdzie wszystko się zaczęło. Jest koniec XVI wieku. Na tronie Świętego Cesarstwa Rzymskiego zasiada Rudolf II Habsburg. Ma 24 lata, jest wykształcony i mówi 5 językami. Ale od pierwszego dnia jego rządów jasne jest jedno: nie interesuje go polityka. Interesuje go magia i pomnażanie bogactwa za pomocą magii. Zaprasza więc do siebie najznamienitszych naukowców swojej epoki. Alchemia, astrologia, ezoteryka, kabała, naturalna filozofia. Praski zamek stał się centrum europejskiej wiedzy tajemnej, magnesem przyciągającym najwybitniejszych i najdziwniejszych ludzi epoki. I tu pojawia się Złota Uliczka. Jeśli będziecie zwiedzać Zamek Praski, zapewne tam też traficie. Ta maleńka uliczka wzdłuż północnego muru zamkowego, dziś wypełniona kolorowymi domkami pełnymi turystycznych pamiątek, miała być według legendy miejscem, gdzie Rudolf kazał zamieszkać swoim alchemikom i pracować dzień i noc nad jednym zadaniem – znalezieniem kamienia filozoficznego. Kamień filozoficzny to substancja, o której śniła każda uczona głowa średniowiecza i renesansu. Substancja zdolna do zmieniania metali nieszlachetnych w złoto. Substancja, z której można sporządzić eliksir życia, czyli lekarstwo na wszystkie choroby świata i środek przedłużający życie w nieskończoność. Każdy europejski władca o nim marzył, ale cesarz Rudolf swoją obsesję na tym punkcie podniósł do rangi polityki państwowej. Na jego zaproszenie do Pragi przybyli najsłynniejsi uczeni i najzuchwalsi szarlatani epoki. Angielski okultysta John Dee, twórca systemu magicznego. Człowiek, który twierdził, że rozmawia z aniołami za pośrednictwem kryształowej kuli. Przybył na zamek wraz ze swoim medium Edwardem Keleyem, który przekazywał rzekome przesłania anielskie w specjalnym języku, który obaj nazwali enochijskim. Twierdzili, że aniołowie obiecali im przekazać sekret kamienia filozoficznego. Rudolf słuchał ich przez wiele miesięcy, zanim zrozumiał, że jest okłamywany. Pojawił się Tycho Brahe, duński astronom, który zrewolucjonizował mapowanie nieba. Przybył też Johannes Kepler, który właśnie tutaj, pracując na zlecenie Rudolfa, wyprowadził swoje 3 słynne prawa ruchu planet. Prawa, które otworzyły drogę do mechaniki nieba i bez których Isaac Newton nie napisałby tego, co napisał. Ale sam Rudolf coraz bardziej pogrążał się w depresji. Latami odmawiał wychodzenia z komnaty. Nie przyjmował posłów, nie podpisywał dokumentów, nie wydawał rozporządzeń. Otaczał się zwierzętami. Na zamku żyły lwy, tygrysy, niedźwiedzie, egzotyczne papugi. A to wszystko dlatego, że zwierzęta nie kłamały, nie knuły intryg i nie żądały audiencji. Rudolf malował, rozmyślał i szukał.
Kiedy w końcu jego własny brat Matyjasz przejął tron przy pomocy wojsk habsburskich i czeskiej szlachty, Rudolf cofnął się do ostatnich komnat zamku. Rok później zmarł. Podobno jeszcze na łożu kresu pytał służącego, czy alchemicy czynią postępy. Kamień filozoficzny nigdy nie został znaleziony. Ale Praga Rudolfa II przetrwała. W atmosferze Złotej Uliczki, w kolekcjach rozproszonych po europejskich muzeach, w każdym zakątku Hradczan, który pachnie czymś starszym niż historia. Golem, gliniany strażnik Pragi. Zejdźmy teraz ze wzgórza zamkowego w dolinę, przez praskie uliczki do praskiej dzielnicy żydowskiej, Józefow. Przez stulecia żydowska gmina Pragi żyła w zamkniętej dzielnicy, otoczonej murami i przepisami, które odcinały jej mieszkańców od większości zawodów i praw przysługujących innym. W tej właśnie atmosferze, w drugiej połowie XVI wieku, dokładnie w czasie, gdy Rudolf II szukał kamienia filozoficznego, żył i działał rabin Jehuda Lew, jeden z największych uczonych żydowskich swojej epoki. Znawca kabały i mistycznej tradycji żydowskiej. I to właśnie on, według legendy, stworzył golema. Dzielnica przeżywała wtedy szczególnie trudny czas. Pojawiły się prześladowania Żydów i oskarżenia, które regularnie doprowadzały do zbiorowych aktów przemocy, w których ginęły całe gminy. Rabbi Lew postanowił coś zrobić. Nad ranem, w noc poprzedzającą piątek, rabin wszedł nad brzeg Wełtawy wraz z 2 zaufanymi uczniami. Zebrali oni rzeczną glinę i zaczęli formować z niej ludzką postać. Wielką, 3-metrową, z potężnymi dłońmi, z twarzą bez wyrazu, z ciałem bez duszy. Kiedy gliniany kolos był gotowy, rabin napisał na kartce pergaminu jedno słowo po hebrajsku – emet, co oznacza prawda. I włożył tę kartkę pod język golema. Golem się poruszył, otworzył oczy i wstał. Rabbi Lew stanął przed nim i powiedział: będziesz chronił mieszkańców tej dzielnicy. Każdego ranka golem wyruszał przez uliczki Józefowa, wielki, niemówiący. Był strażnikiem i obrońcą dzielnicy. Nie zadawał pytań. Ale były kłopoty. Golem działał przez 6 dni w tygodniu, a w szabat, dzień odpoczynku, Rabbi Lew wyciągał kartkę spod jego języka, bo praca w szabat była zakazana nawet dla tworu z gliny. Pewnego razu jednak zapomniał. Golem szedł przez dzielnicę bez celu, bez kogokolwiek, kto by go prowadził. Zaczął niszczyć. Przewracał stragany, wyrywał drzwi z futryn. Nikt nie mógł go zatrzymać, bo nikt poza rabbim nie znał na to sposobu. Rabbi Lew miał wybiec i wyrwać kartkę spod języka golema w ostatniej chwili, zanim ucierpiałby ktoś niewinny. Ostatecznie zdecydował, że golem jest zbyt nieprzewidywalny, żeby istnieć. Pewnego piątkowego wieczoru rabin wyciągnął kartkę spod jego języka. Zgasły puste oczy. Wielkie gliniane ciało znieruchomiało, a potem zostało wyniesione na strych synagogi staronowej, gdzie podobno leży do dziś. Golem przeżył w kulturze. Trafił do powieści, do oper, do filmów, do komiksów. Stał się pierwszym prawdziwym robotem w historii literatury, istotą stworzoną do pracy, która wymknęła się spod kontroli. Defenestracja praska, czyli wyrzuceni przez okno i narodziny katastrofy. Wracamy na zamek. Rok 1618. Europa jest na krawędzi. Napięcia religijne między katolikami a protestantami narastają od dekad. Czechy, formalnie pod władzą Habsburgów, mają silną protestancką szlachtę. Szlachtę, która właśnie straciła cierpliwość. 23 maja 1618 roku grupa protestanckich szlachciców wchodzi na Zamek Praski i robi coś, co przejdzie do historii jako jeden z najbardziej symbolicznych aktów politycznego protestu w dziejach Europy.
chwyta katolickich radców Jarosława Bożitę z Martinik, Wilema Slawatę z Chlumu i sekretarza Filipa Fabriciusa, wyciąga na zewnątrz, do okna i wyrzuca wszystkich trzech z drugiego piętra zamku, na dziedziniec, z wysokości 15 metrów. To jest defenestracja praska. Była to celowa, świadoma i symboliczna demonstracja siły, bo tak właśnie w czeskiej tradycji karano zdrajców. I tu wchodzi ta część historii, w którą aż trudno uwierzyć. Wszyscy trzej przeżyli. Spadli z wysokości 15 metrów i wstali o własnych siłach. Katolicka strona natychmiast ogłosiła cud, dowód boskiej interwencji w obronie słusznych radców. Protestanci stwierdzili chłodniej, że trzej mężczyźni wylądowali na stosie nawozu i suchych gałęzi nagromadzonych pod murem, co wystarczyło, żeby zamortyzować upadek. Ale bez względu na to, jak przeżyli, skutki defenestracji były katastrofalne w sposób, którego nikt w tamtym dniu nie był w stanie przewidzieć. Habsburgowie uznali wyrzucenie radców za otwarty bunt. Bunt przerodził się w wojnę. Wojnę 30-letnią, największy europejski konflikt zbrojny przed XX wiekiem. Od 1618 do 1648 roku na ziemiach Rzeszy Niemieckiej, Czech, Niderlandów, Francji, Danii, Szwecji i kilkudziesięciu innych obszarów straciło życie od 8 do 12 milionów ludzi. 1/3 populacji regionu wyniszczona przez walki, głód i epidemie, które szły za armiami jak cień. Niektóre regiony wyludniły się całkowicie i przez kolejne dekady stały puste. Wszystko zaczęło się tutaj. Od 3 mężczyzn, od okna, od stosu nawozu na zamkowym dziedzińcu. O dalszych losach protestanckich szlachciców, którzy wszczęli defenestrację i bunt, była już mowa na początku tego filmu. Ich głowy widniały na moście Karola przez wiele lat. Kiedy dziś stoicie pod Zamkiem Praskim, spójrzcie w górę na okna kancelarii. Wiecie już, przez które wypadli? Praga w II wojnie światowej. Dlaczego Stare Miasto ocalało? I oto ostatnia historia, a zarazem ta całkiem niedawna. I ta, która pozwala nam dziś chodzić tymi samymi ulicami Starego Miasta, którymi przechadzali się kupcy, rzemieślnicy, szlachcice i królowie żyjący tu kilkaset lat temu. Dlaczego Praga, jako jedna z nielicznych dużych europejskich stolic, przeżyła wojnę niemal bez zniszczeń? Warszawa leżała w gruzach 2 razy, po powstaniu w getcie i po powstaniu warszawskim. Drezno spłonęło w jedną noc, zamieniając z Zgliszcza jedno z najpiękniejszych miast barokowej Europy. Rotterdam zbombardowany w 1940 roku doszczętnie, żeby złamać wolę oporu. Berlina nie warto wymieniać. A praskie Stare Miasto, most Karola, Zamek Praski i setki barokowych kamienic pozostały nienaruszone. Powodów jest kilka i każdy z nich jest osobną historią. Pierwszy. Niemcy celowo oszczędzili Pragę. Dla Hitlera, który był z ambicji malarzem i architektem, Praga należała do najpiękniejszych miast kontynentu. Miasto nie miało być niszczone. Miało być centrum protektoratu, wzorcową stolicą podległego narodu. Bombardowanie własnej perły administracyjnej nie miało żadnego sensu. Drugi. Alianci nie bombardowali centrum Pragi strategicznie, bo w odróżnieniu od Drezna czy Hamburga, praskie Stare Miasto nie było centralnym węzłem przemysłu zbrojeniowego, więc historyczne centrum nie stanowiło priorytetu militarnego. I trzeci powód, najdramatyczniejszy ze wszystkich. 5 maja 1945 roku na ulicach Pragi wybucha zbrojne powstanie. Czescy partyzanci atakują niemieckie posterunki, wznoszą barykady i przez radio wołają: Praga wzywa Pragę, wszyscy do walki. Niemcy mają czołgi i artylerię. Praga może stanąć w ogniu.
I tu wchodzi jedna z najbardziej surrealistycznych postaci całej II wojny światowej. Generał Andrzej Własow był sowieckim oficerem, człowiekiem, którego Stalin osobiście chwalił w rozkazach dziennych. Dostał się do niewoli i przeszedł na stronę Niemiec. Przez 3 lata dowodził tzw. rosyjską armią wyzwoleńczą, formacją złożoną z sowieckich jeńców wojennych i antykomunistycznych Rosjan walczących w mundurach Wehrmachtu. Teraz jest maj 1945 roku i Własow stacjonuje ze swoimi oddziałami pod Pragą. Wie, że Niemcy przegrały. Wie to od miesięcy. Wie też coś innego, że Sowieci, gdy go schwytają, ukażą go jako zdrajcę. I podejmuje desperacką decyzję, która być może, dosłownie, ocaliła praskie Stare Miasto. Oddziały Własowa wkraczają do Pragi i stają po stronie czeskich powstańców. Przez kilka kluczowych dni doświadczone wojsko Własowa stawia opór Niemcom w uliczkach dzielnicy, przez którą spacerowaliśmy przez cały ten film. Ich pomoc zatrzymuje niemiecką pacyfikację. Praga trzyma się. 9 maja 1945 roku wojska sowieckie wkraczają do Pragi. Dla Czech to dzień wyzwolenia. Własow ucieka. Zostaje schwytany przez Sowietów przy granicy czesko-bawarskiej dosłownie kilka godzin po opuszczeniu miasta. Wywieziony do Moskwy i stracony jako zdrajca ojczyzny. Człowiek, który być może ocalił Stare Miasto Pragi, zapłacił za to najwyższą cenę rok później. Kiedy dziś spacerujecie po Starym Mieście, kiedy patrzycie na procesję apostołów w Orloju, kiedy stoicie na moście Karola i tujecie pod nogami kamień, który był tam od XIV wieku, spójrzcie na te budynki świadomie. Wiecie już, przez co przeszły. Przez defenestrację i konflikty, przez cesarskich marzycieli szukających złotego kamienia, przez dzielnicę, w której rabin lepił strażnika z gliny, przez człowieka, który zmienił stronę i może właśnie dzięki tej zmianie stoi tu teraz nadal to wszystko, na co patrzycie. Ten widok jest cudem, nie magicznym, nie alchemicznym, ludzkim, stworzonym z błędów, szaleństwa, desperacji i przypadku. I to jest chyba najlepsza legenda Pragi ze wszystkich.